Siemandero wszystkim, z tej strony Długi, witam Was na moim kanale. W tym odcinku zajmiemy się niczym innym jak pistoletem CZ75 w wersji Cadet. Wersja Cadet polega na tym, że jest ona w kalibrze 22 bocznego zapłonu. Plus jest taki samego Cadeta, że mając normalną 75 możemy bez problemu założyć sobie na nią zamek właśnie Cadet i nie tracąc manualu strzelać z amunicji bocznego zapłonu 22, która jest zdecydowanie tańsza i fajnie nam to pomaga w treningach naszych codziennych, gdy na przykład naszą główną klamką jest 75. Osobiście uważam to za bardzo fajną rzecz. Sam poluję na konwersję w jakiejś dobrej cenie, ponieważ no, fajnie mieć 22 i 9 praktycznie na jednej klamce. Magazynek jest tutaj 8-nabojowy, powiedzmy, że 8-nabojowy, bo akurat tyle udało mi się upchać tutaj pestek, więc ani mało, ani dużo. Klamka modyfikowalna na tyle, na ile 75, nie będę tego powtarzał. Możecie sobie sprawdzić tutaj mój poprzedni odcinek. No i co? Żeby nie przedłużać, zaraz Wam pokażę, jak ona strzela. Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku z serii Anatomia broni palnej. Dziś pochylimy się nad pistoletem CZ75 Cadet. Bardzo fajny pistolet, szczególnie jak ktoś ma 75 w kalibrze 9 mm, a chce sobie postrzelać trochę taniej z konwersji, z 22. Więc mając taką 75 w kalibrze 9 mm, możemy zakupić sobie konwersję zowiącą się Cadet i bez najmniejszych problemów strzelać sobie tańszą amunicją. Plus jest taki, że wszystko jest wymienne i kompatybilne z innymi modelami, z innymi egzemplarzami tego samego modelu. O, tak się może wyrażę. I na przykład teraz do tej kadetowej wersji założyłem zamek od 9 i wszystko bez najmniejszego problemu pasuje. Tak jak mówię, bardzo fajna rzecz, jeżeli na przykład czyimś wiodącym pistoletem główną klamką jest 75 i po prostu chcą sobie trochę taniej poćwiczyć trochę taniej chcą poćwiczyć sobie strzelanie, nie zmieniając manualu. Ogólnie nie jest to jakiś super ekstra pistolet sportowy, ale jeżeli chodzi o typowe przytykanie, to na pewno jest to bardzo ciekawa opcja. Dobra, pokazałem już Wam swing party. Ale filmik w sumie nie o tym. Dobra. Moją czeszkę, którą już widzieliście na poprzednim filmiku, odkładam. Zostawiamy Cadeta, którego dziś będziemy rozkładali. Standardowo magazynek. Odciągamy kurek, żeby łatwiej nam było odsunąć zamek. Wyciągamy łącznik zamka. Ściągamy z siebie wszystko. Nie będę Wam pokazywał, jak rozbierać szkielet, ponieważ to już pokazywałem Wam na
poprzednim filmiku na anatomii, gdzie rozbierałem swoją CZ-kę. Jak kogoś to interesuje, to zapraszam do zobaczenia poprzedniego filmiku. Wyskoczy Wam teraz gdzieś na ekranie pewnie odnośnik do niego, więc żeby nam nie zabierało to dużo miejsca, szkielet sobie odkładamy. Przechodzimy do rozbierania zamka. Zamka w sumie z lufą, to jest też tak śmiesznie tutaj zrobione, ale zaraz Wam pokażę. Wyciągamy sprężynę oporopowrotną razem z żerdzią. Pozbywamy się zamka, które też działa jako suwadło. I zostaje nam lufa z komorą i z częścią konwersji. Najpierw zajmiemy się rozłożeniem zamka. Do tego potrzebujemy standardowo nasz krążek hokejowy, wybijak i młotek. Wyciągamy iglicę, wciskamy ją lekko do środka i ściągamy płytkę oporową. Możemy sobie to delikatnie przytrzymać palcem, bo jak to energicznie zdejmiemy, to może nam wystrzelić po prostu ta iglica. Iglica ze sprężyną. Wszystko nam tutaj wyszło. Zostaje nam jeszcze pazur wyciągu, który wybijamy. Bez najmniejszych oporów. Kołek pazura wyciągu. Pazur wyciągu i jego sprężyna. No i tak, mamy już całkiem rozłożony zamek. Zostaje nam lufa z częścią tej konwersji. W sumie całość tego składa się z lufy, z komorą i wyrzutnika. Więc no, dużo tu nie ma rozbierania. Ale pokażę Wam, jak to zrobić. Wyrzutnik w sumie, do czego nam to się może przydać? Może na przykład ułamać się wyrzutnik i chcielibyśmy go sobie wymienić. Lufę, czy tutaj się wymienia w 22? Raczej ciężko jest zajechać taką lufę. Rozdęcia nam nie grożą. Wyjechanie się gwintu raczej też nam nie grozi, ponieważ pociski ołowiane są raczej miękkie. No, ale prewencyjnie zawsze fajnie wiedzieć, jak to zrobić. Dobra, zaczynamy od pozbycia się wyrzutnika. Zamontowany jest on na jednym kołku, zamocowany jest na jednym kołku, który de facto nie musimy do końca wybijać. Wystarczy, że wybijemy go na tyle, żeby kołek minął nasz wyrzutnik. Jak kołek już minie nasz wyrzutnik, czyli sami widzieliście, wystarczyły 3 puknięcia, to teraz musimy, ten cały wyrzutnik jest tutaj wsuwany od strony komory. Teraz musimy wybić lekko ten wyrzutnik. Ja tutaj biorę wybijaczek i od góry lekko, z umiarem, żeby nie pozawijać krawędzi. O. Wyrzutnik zdemontowany, odkładamy sobie go na miejsce. No i tak naprawdę zostaje nam tutaj jeszcze tylko wyciągnięcie lufy. Żeby wyciągnąć całą lufę, potrzebujemy trochę większego wybijaka. Cała lufa trzyma się tutaj na rolpinie, który przechodzi nam przez górną część konwersji. Przykładamy wybijak. Wybijamy rolpin. Lufa trzyma nam się w zasadzie tylko na wcisk przez część tej konwersji. Jak ja robię to, żeby ją wyciągnąć. Biorę sobie młotek. Ja tu ją akurat wcześniej rozbierałem, więc wiem, że ona tutaj nie siedzi bardzo mocno. Delikatnymi ruchami nie używając dużo siły, wyciągam lufę z tej konwersji. Jeżeli byłaby taka opcja, że ta lufa siedzi bardzo ciasno, to polecałbym albo nie bić tutaj mocno młotkiem, tylko przyłożyć sobie, nie wiem, jakiś wybijak z pomu, czy z aluminium, czy ewentualnie stukanie tutaj młotkiem gumowym, albo jakimś tam winylowym, no bo no, nie chcemy pokaleczyć sobie tej lufki. No tutaj możemy akurat obejrzeć, jak ona wygląda. Wszystko jest z nią w porządku. Także tym sposobem rozebraliśmy całkowicie konwersję do CZ-ki 75. Nic trudnego. Wystarczy młotek i 2 wybijaki.
No dobra, żeby nie przedłużać, składamy to znów do kupy. Lufę wkładamy. Lekko ją dobijamy. Jak widzimy, że podfrezowanie w komorze złączyło się z miejscem na kołek, to wbijamy na rollpin, w sumie wbijamy ten rollpin. O. Pomagamy sobie wybijakiem. Lufę mamy już zamontowaną. Teraz przechodzimy do montażu wyrzutnika. Jego też nie możemy źle zamontować, ponieważ on ma tutaj takie jakby małe podfrezowanie, przez które przechodzi kołek, który go trzyma. Więc jeżeli byśmy go zamontowali do góry nogami, czyli tym wyrzutnikiem do zewnątrz, no to po prostu ten kołek nam tu nie przejdzie. Więc bierzemy sobie go, nasuwamy, lekko go tutaj wstukujemy. Nie róbcie tego zbyt mocno i zbyt energicznie, ponieważ będziecie mogli go ułamać lub wygiąć. O. Zlicowało się. Teraz ten kołek, który dosłownie lekko wybiliśmy. 2 puknięcia. Wyrzutnik jest zabezpieczony, już nam się nie wysunie. Góra złożona. Przechodzimy do złożenia zamka. Zaczniemy od pazura wyciągu, więc wkładamy sprężynę pazura wyciągu i sam pazur. Kołek pazura wyciągu mamy tutaj. Teraz musimy go jakoś sobie umiejętnie włożyć, żeby on nam tutaj, powiedzmy, przez chwileczkę się trzymał. Zawsze mnie to denerwuje. Dlatego fajnie te kołki też trzeba, albo często trzeba wymieniać, albo trzeba je lekko fazować na końcu, żeby one, jak one się rozklepią, to potem będziemy mieli problem, żeby go tutaj włożyć. Od wewnątrz nie jest szerzej. Zobaczymy, możliwe, że od wewnątrz jest szerzej. Powiedzmy, że jest delikatnie szerzej od wewnątrz. Jak już jest wstukany na miejsce, teraz będziemy po prostu musieli złapać . Złapało nam go, zaraz zobaczymy, czy nam go złapało. Tak, złapało nam elegancko. Dobijamy. Dobijamy wybijaczkiem. Pazur wyciągu włożony, więc zostaje nam jeszcze założyć tu iglicę. Iglicę łączymy z jej sprężyną. Wkładamy do gniazda. Bierzemy płytkę oporową. Przykładamy, wpychamy iglicę, nasuwamy płytkę oporową. Wszystko mamy złożone. Łączymy zamek z zespołem lufy. Tak to widzieliście? Właśnie to jest jeden z tych ciekawych momentów, kiedy pod sam koniec filmiku wystrzeliła mi żerć. Którą równie szybko znalazłem. No to takim smaczkiem na koniec kończymy składanie całej konwersji. No to się zdarza często. Sami zresztą zobaczycie.
jak różne sprężynki i elementy lubią strzelać. Całość konwersji złożona. Łączymy to ze szkieletem. Wkładamy łącznik zamka. I to w zasadzie wszystko. Nie jest to skomplikowane. Dużo dłużej by mi zeszło, jeżeli bym tak samo rozbebeszał szkielet, ale tak jak mówię, macie to w poprzednim filmiku, więc nie ma sensu dublować materiałów. Zachęcam do rozbierania broni i jej składania, ponieważ nauczy Was to jej obsługi i jeżeli coś się zepsuje, to będziecie wiedzieli, jak to wymienić no i będziecie mogli sobie sami poradzić we wszystkim bez pomocy rusznikarza. Także jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę i standardowo do zobaczenia na następnym filmiku. Yo!